Cześć, bardzo serdecznie witam z nadbrzegu drugiego stawu łowiska specjalnego w Halinowie. Dzisiaj jestem na komercji, na zawodach kołowych. To są takie karpiowe, powiedzmy, kołowe zawody, koło 29 w Kobyłce, do którego należę, więc uwielbiam przyjeżdżać tutaj na te zawody, spotykać się z kolegami, łowienie na luzie zupełnym. Wylosowałem stanowisko numer 3, blisko, można powiedzieć, tak jakby wejścia na ten drugi staw, więc daleko nie musiałem chodzić. Tak za bardzo nie wiem, na co się tutaj szykować, bo nigdy tutaj nie łowiłem. Na tym stawie pierwszym kilka razy w roku zawsze wędkowałem, natomiast na tym drugim, nad którym teraz jesteśmy, no nigdy mój zestaw tutaj do wody nie poleciał, więc nie wiem, czego się spodziewać. Wiem z regulaminu tutaj, że są jesiotry, ale te jesiotry się nie będą liczyć, no bo nie można ich przechowywać w siatkach, a obsada sędziowska jest zbyt mała, żeby się zająć tymi jesiotrami, więc skupiam się na karpiach i na te ryby no, będę polował. Zarzucę zestaw, zobaczę w ogóle, jak tutaj jest głęboko, więc myślę, że na pewno metoda, to są zawody gruntowe, więc na pewno metoda i na pewno jakaś bombka, tylko jeszcze się zdecyduje, na jakiej odległości. Wkładki są dosyć blisko, więc jakoś tak po skosie chyba nie będę łowił, być może jakąś niewielką porcję podam. Także bardzo serdecznie zapraszam na film. Zobaczcie, co tu mam za skarby. Spakowałem wszystko w jedną taką torbę termiczną. Zabrałem trochę cudów od Sonu Bitesa. Mam jakieś nowe likwidy Krill and Squid, więc będę chciał zobaczyć. To w ogóle jakiś bite spray, więc fish and sweet corn. 2 sztuki, też zobaczę, jak to działa. Absolute Fish Oil i Washed Out. Także 3 takie zalewajki, jakieś zapachy. Mam białe robaki. Ja pamiętam, jak kiedyś tutaj jeździłem, nawet nie wiem, w 2002 roku czy 2003 robiłem materiał dla wędkarskiego świata, co jest skuteczniejsze, czy kukurydza, czy białe robaki. I w tamtym okresie zdecydowanie białe robaki wygrała. To był właśnie taki początek maja. Więc wydaje mi się, że te białe robaki będą dobre. Zostały mi z ostatnich zawodów Grand Prix Polski, więc jak widzicie, już część z tych robaków się przepoczwarzyła, już są kastery, ale mimo wszystko tu jest pewnie ponad litr, więc będę chciał to dzisiaj wrzucić do wody. Będę wystrzeliwał to z procy i zobaczymy, czy coś się na to skusi. Oczywiście jest kukurydza. Zanęta, to jest Match Method Mix. Nie brałem całej 2-kilogramowej paczki, nie chciałem się dźwigać, chciałem się zmieścić w tą lodóweczkę, więc sobie przysypałem strunówkę. Wziąłem też, kiedyś to się nazywało Spicy Sausage, teraz się nazywa Meaty, coś takiego. Jakaś taka mięsna zanęta, ale pachnie bardzo intensywnie, więc 2 takie zanęty sobie zaraz przygotuję. No i oprócz tego mam pellet, a właściwie 2. Pellet się scalił, bo wczoraj go zalałem wodą. Pozostawiłem w takim zamkniętym pudełku, jak widzieliście. Teraz tylko to rozkruszę, wymieszam. I już jeden pellet mam gotowy. Fajna konsystencja. Pellet przesypuję do miski, która będzie stała u mnie na stanowisku. Także jeden element już mam gotowy, odkładam. Mam też tu drugi pellet, tutaj jasny tym razem. To jest Fin Perfect. Klasyczny taki pellet Sonu Bitesa. Trochę go postaram się tu skruszyć, żeby ten łatwiej wyszedł. Te wiecznie ziarenka trochę bardziej suche, te wewnętrzne bardziej mokre, ale jak się je tak wymiesza, ta wilgotność tutaj wyrówna się w całej tej masie. No i ten pellet też do pojemnika. Schowam pelety na półkę, bo znowu pada deszcz. Od dzisiaj od rana lało. Później teraz się zrobiło chwilę przerwy, ale tutaj pelecik już będzie bezpieczny. Odmierzyłem sobie 3 miarki tego Match Method Mixa tutaj. Dlatego do tego dodam 1 miarkę wody. Taką może nie całą, żeby mógł ewentualnie te boostery gdzieś tam lać, więc
3 miarki zanęty, 1 miarka wody. O, jeszcze nie zauważyłem, a mam podajnik. Kurczę, no wczoraj przesypywałem, nie widziałem. Przy dolewaniu tak wody od razu, takiej dużej porcji, bardzo ważne jest, żeby mieć ze sobą jeszcze sito, żeby później tą zanętę przetrzeć, bo ona taka strasznie zbrylona się zrobi. Nie będzie fajna do podajnika. Natomiast no, będzie miała odpowiednią konsystencję i spoistość po przetarciu przez sito. O. Match Method Mix jest już gotowy. Teraz jest troszkę za mokry, ale za chwilę te cząstki wchłoną tą wodę i zrobi się naprawdę w miarę sucha mieszanka, taka, do której będę mógł nawet dodawać te płynne dodatki. Muszę to przesypać, żeby mieć pojemnik, chociaż nie mam, mam tam miskę. Wziąłem ze sobą sita. Mam też drugą miseczkę. Teraz, o, przypomniało mi się, zanęta się nazywa Spicy Meaty. Kiedyś było Spicy Sausage, teraz jest Spicy Meaty. Taka zanęta bardzo o wyrazistym kolorze, ale i o wyrazistym zapachu. Więc nieraz, tak żeby te ryby pobudzić, to lubię dodać troszkę właśnie tej zanęty co jakiś czas w łowisko. Nieraz jako czapka nawet na podajniku, żeby coś tam się w tej wodzie zadziało. No, kamera jeszcze nie przekazuje zapachów, ale musicie mi uwierzyć, że tutaj ten zapach jest bardzo wyraźny. Chociaż z drugiej strony tak się zastanawiam, jak tutaj w tym łowisku jest tyle jesiotrów. Nie wiem czy tyle, no ale jak jest dosyć duża populacja tych jesiotrów, czy takie śmierdzące zapachy i wyraźne dodawać, bo to będzie woda na młyn dla tych ryb. To będzie chyba wszystko, co ta zanęta przyjmie. Za chwilę będę mógł to przetrzeć przez sito. Mam ze sobą takie nieduże sitko. Będę musiał te robaki odsiać z tych trocin. Będę strzelał z procy, żeby mi trociny po twarzy nie ganiały, więc muszę dosyć szybko działać, bo to jest takie sitko, przez które robaki przechodzą, ale też przez które można właśnie trociny odsiać. O, i będę sobie w takim siatkowym pudełeczku przechowywał na stanowisku. No niestety deszcz znowu tutaj o sobie przypomniał, ale to chyba ostatnie podrygi, bo się przejaśnia niebo. Chmury były ołowiane, już gdzieś widzę takie prześwity błękitu, a dzisiaj w ogóle ma być jakaś ładna pogoda później. Więc ten poranek myślę, że mógł wielu zmylić. Bo normalnie w Halinowie o tej porze to tutaj jest tłum. A dzisiaj na tym pierwszym stawie zbyt wielu wędkarzy nie było, ale myślę, że się ludzie wystraszyli trochę tego deszczu. No dobra, już półka się zapełnia. Jak widać trochę tych grudek jest, jeszcze tak bardzo się nie zbryliła. Ale mimo wszystko będzie lepsza po przetarciu przez sito. Uważam, że żeby zanęta taka do metody miała fajną konsystencję, ja lubię przez drobniutkie 3 mm sito to przecierać. Zmiernie może rękę, bo jest mi wygodniej prawą. Zobaczcie, zanęta po przetarciu już taka jest równomiernie, fajnie nawilżona. Ona jeszcze troszkę przeschnie, ale już ma fajną tą konsystencję. Dobra, coś widzicie. Muszę drugą rękę uruchomić, bo jedną ręką przecieranie to nie jest wygodne, tym bardziej, że nie ma wiaderka, tylko na misce się opieram. Chciałem ograniczyć jak najbardziej sprzęt, którym zabieram. No dobra, kiełbacha przetarta. Ta zanęta też intensywnie czerwona, ale też intensywnie pachnąca, już gotowa. To jest moja baza dowodzenia. Czerwona pewnie będzie na szarym końcu. Więc mam jasny, ciemny pelet, Match Method Mixa i zanętę pachnącą kiełbasą czy mięsem, jak to woli, pikantnym. Białe robaki, do tego kukurydza. Nie wziąłem specjalnie dzisiaj ze sobą, nie wziąłem takiego peletu grubszego, żeby się właśnie skupić na tych robakach i na kukurydzy. To będą moje takie przynęty, które będę podawał z procy. Bez peletu dzisiaj. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Na karpiach oczywiście nie może zabraknąć kukurydzy. Także na start otworzę 2 puszki. Mam tutaj jeszcze 2 i w torbie jeszcze 5.
Nie wiem, czy więcej tej kukurydzy będzie dzisiaj potrzebne. Pewnie będą takie momenty w roku, że 5 puszek kukurydzy to jest nic. Ale ja może tak bardzo agresywnie dzisiaj nie będę nęcił. No ładnie się ten kącik komponuje. Mnie się podoba. Dobra, czas wyjąć wędki. Wczoraj jakoś na szybko sobie przygotowałem zestawy. Zobaczcie, zestawy mam już gotowe. To informacja dla tych, którzy nie wiedzą, jak przewozić, jak transportować gotowe wędziska. Ten pokrowiec Prestona tutaj ma taką, powiedzmy, przekładkę, która oddziela jeden kołowrotek od drugiego. Wędzisko mam związane rzepem. Tutaj jest haczyk zaczepiony za przelotkę, trzonek i wystarczy tylko na ten trzonek założyć podajnik czy bombkę, co kto woli. Otwieram korbkę, trochę hamulczyk dokręcę. I tutaj na drugim końcu mam też rzep, więc wystarczy tylko zdjąć te rzepy, połączyć dwa elementy, założyć podajnik. Zobaczcie, tutaj też mam też wędkę do nęcenia, której raczej nie będę używał. Mam też drugi zestaw. Zobaczcie, tutaj też chciałem pokazać, jak można przewozić wędkę. Akurat to mam zestaw bez haczyka. Te rzepy Prestona tutaj mają kieszonkę. W kieszonce, jak widzicie, jest trzonek. O, wystarczy wysunąć trzonek z tej kieszonki, zdjąć rzepy, złączyć wędzisko, założyć przypon, podajnik i można łowić. Muszę wybrać jakąś procę. Myślę, że ta będzie odpowiednia tutaj. Drugą sobie wezmę taką samą zapasową, jakby coś się miało wydarzyć, więc 2 proce do strzelania. Nie wiem, 12 metr. Pewnie tak te robaki będą latać. Podajniki i foremki trzymam w takim niedużym pojemniczku. Myślę, że wielkość M to będzie podstawowa, ale też wyjmę kilka elek i esek. Ile to mam? 30 gramów, więc myślę, że ta 30 wielkości M to będzie podstawowa. Tutaj mam jeszcze 30 eskę. No i 30 elkę. Więc te podajniki i pewnie wybiorę sobie jakąś 45, jakby zaczęło wiać. O, jest 45. 45. To też 30. O, to jest SK45, więc te podajniki, foremki, myślę, że nic mi więcej nie będzie potrzeba. Może zdubluję sobie 30 M. To będzie najczęściej według mnie używany podajnik. I tyle. Za 3 minuty będzie sygnał. O, pod słońce się ustawiłem. Mam nadzieję, że będzie chociaż coś trochę widać. O, ale słoneczko wyszło. No dobra, wracam do swojej myśli. Za jakieś już, myślę, 2 minuty będzie sygnał do nęcenia. Mamy na to 10 minut, więc nie ma co się spieszyć. Wybrałem sobie 2-3 miejsca, tak właściwie. Pierwsze to jest 40 metrów po prostu przed sobą na otwartej wodzie. Od tego zacznę, tam podam ze 4 podajniki. Zanęta, pellet, pół na pół. Jakie tam 4 podajniczki wielkości L. Tam podam i to będzie takie, powiedzmy, takie nęcenie wstępne. Drugie miejsce to będzie miejsce, na które będzie nosić proca. Nie wiem, zobaczę, jak daleko przy tych warunkach wietrznych jestem w stanie w miarę powtarzalnie nęcić tymi robakami kukurydzą. I to będzie moje drugie miejsce. Natomiast trzecie miejsce będzie delikatnie po skosie, bo nie możemy tutaj tak całkiem po skosie. Zresztą ja mam tutaj, nie wiem, niecałych, myślę, 10 metrów obok siebie kolegę. Więc tak delikatnie na godzinę 13, ale tak spod siebie, nie wiem, z 5 metrów od brzegu. Tam będę podawał raczej zanętę i pojedyncze, może ziarenka kukurydzy, może kilka białych robaczków. No tak delikatnie nęcone miejsce blisko brzegu. I to miejsce będę obławiał dopiero wtedy, gdy zauważy jakiś ruch na wodzie. No chyba, że się nigdzie nie będzie nic działo, no to wtedy też tutaj poświęcę jakiś czas na łowienie. Natomiast zakładam, że te 2 miejsca, które wymieniłem wcześniej, przynajmniej na początku będą działać. Tutaj to miejsce blisko, tak sobie myślę, że ono raczej w drugiej części dnia może coś dać. No ale na razie pół na pół. Teraz Wam pokażę, jaka to mieszanka z tego wyszła. Chyba nie widać. Kurczę, no to słońce mi tutaj popsuło, ale nie mam jak kamery ustawić. Nie mogę tu koło siebie ustawić, bo tu jest już przepaść. Nie mam takiego dużego statywu.
Więc no niestety, przynajmniej tak to musi stać przez chwilę, to słońce odejdzie tam za plecy i później będzie na pewno lepiej widać. Więc mam nadzieję, że jak już będzie dobre łowienie, to już będzie wszystko dobrze widać. No według moich obliczeń to zaraz powinien być sygnał. No właśnie. Elka, podajnik, bez przyponu. Dokładnie ta sama wędka, którą będę łowił. Tu tego nie czuć, ale jest straszny wiatr. Jak zarzuciłem, to mi strasznie ten podajnik niestety zniosło. Że nie był udany rzut. Nie wiem, jak mój sąsiad będzie łowił. Chyba jeszcze nie rzucał zestawu. Także muszę brać poprawkę. Tutaj w takiej trochę wyciszeniu siedzę za krzakami i mnie tutaj nie wieje, ale na tej otwartej wodzie no tam jest wiatr, bo podajnik w jednym momencie przestawiło kilka metrów. O, teraz idealnie. Jest bardzo płytkie łowisko, dlatego od razu po zarzuceniu, jak podajnik tylko dotknie wody, to od razu ustawiam wędkę tak, jak będzie później stała, odłożona, bo jakbym wziął, wyprostował wędkę, mam na klipie i chciał znowu ją ustawić w tym miejscu, no to bym ten zestaw, podajnik by został przesunięty. Pozostawię wędkę, niech ten podajnik sobie tam pracuje, a ja zobaczę, jak daleko mogę strzelić tymi przynętami. O, myślę, że taka tyczkowa odległość. Być może będę miał tylko 2 dystanse, nawet tego trzeciego nie będę uruchamiał, zobaczę. Jak nie ma wiatru, to nawet te białe robaki w miarę ładnie lecą. Myślę, że zawartość tego podajnika już puściła. Mocno nie ubijam, nie dociskam ręką, bo jest bardzo płytko. Więc nawet jak przy tym wstępnym nęceniu ten podajnik nawet gdzieś tam opuści ta zawartość, ten podajnik przy powierzchni, to w ogóle się tym nie martwię. Wprost przeciwnie, nawet myślę, że to mogłoby być pożądane. W zeszłym roku tutaj, co prawda na tym drugim stawie, ale dobrze działały różowe i pomarańczowe waftersy, więc chyba od tego zacznę. Widzę, że po prawej i po lewej stronie sąsiedzi łowią dużo bliżej, myślę, że około 20 metra. To też dla mnie będzie jakaś tam informacja, jeżeli ja nie będę łowił, a oni będą łowić, no to wtedy będę się zastanawiał, co z tym zrobić. Ale też z drugiej strony wiem, że właśnie takie wysunięcie się trochę dalej jak konkurencja, no ma to sens i jak się łowi celnie i powtarzalnie, to dzięki temu można łowić więcej niż inni, no bo można powiedzieć, nie mamy konkurencji. Dodałem do podajnika ze 3-4 ziarnka kukurydzy. Trzy podajniki takie, które rozbiły się, mam nadzieję, o powierzchnię. Jeszcze je zerwałem, żeby ta zawartość spadła w formie jakiejś tam chmurki. Ale już więcej nie będę tam nęcił. Zakładam przypon. Haczyk 14 KKHB. Żyłka 0,19 z bagnecikiem. O, jak widzicie, warunki trudne. Będę musiał tą kamerę jakoś inaczej ustawić. Oj, coś mi do oka wpadło. Ten wiaterek i tutaj jakoś dotarł i przewrócił kamerę. Różowy waftersik. Zarzucę zestaw, zabezpieczę wędkę i ustawię jakoś lepiej tą kamerę. Zabezpieczę, bo wiatr tutaj hula. Pierwsze, myślę, parę zarzutów będę wykonywał tym podajnikiem Elką, żeby troszkę zbudować to łowisko, troszkę więcej. A później zobaczę, będę reagował na to, co się dzieje w wodzie. Niecałe pół minuty do rozpoczęcia. Więc może parę razy jeszcze strzelę tymi białymi robakami. Tak jak mówię, mam ponad litr białych robaków i chcę je dzisiaj wystrzelać. Myślę, że o tej porze roku to może być fajna rzecz. Na karpie one to uwielbiają.
Nie wiem, jaki to jest do końca rybostan. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakieś mnóstwa małych karasek, płotek, bo jeśli tak, no to będę łowił niestety takie rybki. Ale to najwyżej wybiorę sobie inne miejsce na karpia. O, można łowić. Dobra, żyłka zatopiona. Odkładam wędkę na podpórce, zabezpieczam. Powalczę z tą kamerą troszkę. W drugim rzucie miałem branie. Prawie po 7 minutach. Więc może będzie trzeba długo przeczekiwać. No, ale to nie jest jakaś duża ryba. Branie było dosyć delikatne. Teraz ta ryba tak daje się łatwo holować, więc pewnie będzie jakiś karaś. Ewentualnie jakiś mały karpik. Nie wiem, ojejku, jaki karpik. Pierożek taki malutki. Jak to moja córcia mówi, a pejoziek. Ale się uwolnił, no. Takie maleństwo. Jeśli takie małe ryby będą brały, to trzeba będzie zmniejszyć przynętę, ewentualnie. Bo jeżeli tutaj taka populacja tych ryb jest, no to po prostu trzeba łowić to, co jest. Zastanawiam się też nad tym dystansem, czy to nie jest troszkę za daleko na te małe ryby. No, ale nęcę bliższy dystans, więc może to będzie ok. Jeszcze raz powtórzę, tym razem pomarańczowe. Pomarańczowa przynęta. A to była przynęta tonąca, to już nie był wafter, to była przynęta tonąca. Chciałem mieć taką przynętę, która będzie się dobrze trzymała tej kubki, którą prezentuję na dnie. No zaskakująco mała ta rybka była, nie pamiętam kiedy na komercji takiego malutkiego karpika miałem, to była rybka, nie wiem, troszkę większa jak moja dłoń. Czyli taki zeszłoroczny karpik. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Jest czas oczekiwania na branie, więc można się wpatrywać w wodę. Tutaj mam fajne widowisko, bo pływają kijanki, ale pełno tych kijaneczek jest. Czarne kuleczki z niewielkim ogonkiem i tylko podpływają do powierzchni. Tak jakby chciały zaczerpnąć powietrza i z powrotem schodzą do dna. Woda nie jest klarowna, ale widzę tutaj kawałek jakiejś takiej roślinki podwodnej i te kijaneczki gdzieś tam są przyczepione do podwodnej roślinności, więc no chyba i żabki się rozmnożyły. Nie miałem kijanki nigdy w dłoni, to może ktoś, kto ogląda i zna się na tych zwierzątkach, to powie, jak to wygląda z kończynami. Ten ogonek, to co się później z tym ogonkiem dzieje? Jak te jej kończyny wyrastają, no bo żaba ma cztery odnóża, 4 łapy. Zagapiłem się na te kijanki, a zapomniałem o donęcaniu łowiska. To trzeba pilnować, regularnie podawać przynętę, budować sobie to stanowisko. Tak jak mówię, nie wiem, jaki tu jest rybostan. Zakładam, że jest początek maja, więc tak jakby no to łowisko niedawno zostało otwarte, a zawsze jest branie, tym razem ryba większa, tym razem niecałe 3 minuty branie, no to już lepiej. Ta rybka już większa, chociaż to też nie będzie wielki karp, jak będzie miał kilogram, to myślę, że to będzie wszystko. No ale słyszałem, że tutaj właśnie te rybki są mniejsze niż na tym pierwszym stawie. Tą rybę już będę szanował bardziej, bo tamtą też szanowałem, ale złapię trochę kontaktu z paroma rybami. Chciałem trochę w siatce ryb umieścić, żeby tak troszkę pewnie się poczuć. Na razie nie widziałem na pierwszym stanowisku Zbyszek, tak przy tych trzcinach. Słyszałem, że podbierał karpia. Tak poza tym w moim sektorze jest nas 8 tutaj, to nie widziałem, żeby ktoś... Tam jeszcze kolega Andrzej chyba miał. Mówi, że karasia jakiegoś małego też mu rybka spadła, więc jakieś niewielkie rybki na razie stracone. Jakichś większych rybek nie ma w sektorze. Nie wiem, jaką rybę Zbyszek złowi, bo mam go za krzakiem wielkim i go nie widziałem.
Ojejku, jaki tu wojownik się zrobił pod brzegiem. Ale dobra, przynajmniej, znaczy ryba jest w podbieraku, już się pozbyła haczyka. Mój sąsiad też niedużego karpika wyciągnął. Może wędkę, zaprezentuję Wam tą rybkę. Mam nadzieję, że będzie grzeczna. No nie jest taka grzeczna, jak myślałem, że będzie. Skubany. Zaraz nie będę miał co do siatki włożyć. No nie chcę. Taki karpik na start. 6 mm sinkerek. One są dosyć twarde. Więc żeby je założyć na bagnet, biorę igłę, robię otworek taką igiełką. Można to sobie przygotować, ja nie przygotowałem, ale można to sobie przygotować w czasie oczekiwania na branie, żeby już nie tracić czasu. I teraz pięknie ten bagnecik tutaj wchodzi. Widzę jakieś ryby, które gdzieś tam się spławiają bliżej. Więc mam nadzieję, że początek to będzie łowienie tam dalej, natomiast tutaj tą końcówkę to będę miał troszkę jeszcze bardziej zapracowaną przy łowieniu. Nie wiem, czy na metodę, czy na bombkę. Jestem gotowy na dwa sposoby łowienia z tego miejsca nęconego białymi robakami i kukurydzą. Staram się dużo mniej tej kukurydzy podawać niż białych robaków. Tak jak stawiam na te białe robaki. Niebo się rozjaśniło, tak jak mówiłem, no początek dnia to był taki dosyć mocno deszczowy. Aż nie chciało mi się sprzętu z samochodu wyciągać. Była regularna ulewa. Ale ta ulewa była w nocy i nad ranem, natomiast teraz już widzę, że się rozjaśnia. Jak patrzyłem na radar pogodowy, to raczej nie powinno już padać. Będzie trochę wiało dzisiaj, ale padać już nie powinno. A jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ale przygotowałem sobie też mieszankę właśnie pół na pół i dodałem do tego likwidu Krill and Squid. Chciałem zobaczyć, czy jakaś tam dodatkowa taka, nie wiem, smuga zapachowa, czy coś takiego wabiącego pobudzi ryby. No i to tutaj branie nastąpiło dosyć szybko, po tych 3 minutach, niecałe. Ryba była troszkę większa, więc przez chwilę będę chciał to powtarzać, zobaczę co będzie. Jak nie, no to mam na tyle dużo przygotowanego i peletu, i zanęty, że będę mógł tą porcję wyrzucić, chociaż myślę, że nie będę tego wyrzucał, tylko przygotuję sobie do nęcenia tutaj blisko brzegu. To co mówiłem, że szklanką tak chcę spod siebie podać, no to pewnie to co mi zostanie, to tutaj podam tą szklanką blisko brzegu. Znowu mam małego pierożka, miałem jeszcze jednego, który zaraz po zacięciu mi spadł. Strasznie małe te ryby, tu sąsiadów też widzę małe, tu sąsiad z prawej jedynie złowił takiego karpia, myślę, że za 4 kg, 3-4 kg może mieć, więc jak na dzisiejsze warunki to w ogóle piękna ryba, ale ja łowię to co jest, może między tymi małymi zakręci się jakiś większy, cały czas tam podaję. Towar teraz zmieniłem troszkę, bo myślę, że to było dobre, bo zamiast tej mieszanki pół na pół zacząłem łowić na czysty pelet, ten ciemny pelet. I branie nastąpiło po niecałej. Wcześniej miałem branie od razu po zarzuceniu, teraz miałem branie. Minęła, ja wiem, niecałe 2 minuty po zarzuceniu. Zobaczcie, jaki pierożek. Mój sąsiad szaleje, drugą rybę ma i to też większą rybę, więc jak na razie to tutaj prowadzi w sektorze. Takiego kilogramowego, więc ma mniej więcej podobną rybę jak ja, tą pierwszą. Tylko że on łowi dużo bliżej, ze 20 metrów od brzegu łowi. Też nieraz może być tak, że te większe ryby jakoś się trzymają jakie bliżej brzegu. Ale na razie realizuję to, co sobie założyłem, czyli łowię tam daleko, tutaj sobie blisko buduję, dosyć agresywnie nęcę tymi białymi robakami i kukurydzą. Buduję sobie miejsce, mam nadzieję, że po prostu jak tu wpłyną karpie, to będę miał fajne łowienie. No brania na komercji to zawsze nam się kojarzą z tym, że po prostu zabiera kija
No nie można tego pomylić z niczym innym, natomiast te małe karpiki biorą bardzo niestandardowo, bo miałem 3 brania tych małych karpików. To brania to były takie, że się domyślałem, jeszcze jak wiał wiatr i szarpał tutaj tą żyłką i szczytówką, to naprawdę domyślałem się, czy to jest te ruchy szczytówki delikatne, czy to jest wiatr, czy to jest może ryba. Ale jeden ruch był taki, który w ogóle nie pasował do tego, co się działo z wiatrem, więc dlatego zaciąłem i była ryba. Rozmawiałem z sąsiadem, też mówi, że te brania właśnie tych małych karpików to takie są tylko. Szczytówka delikatnie tylko się rusza. To ciekawe jest, nigdy się z czymś takim nie spotkałem, ale nigdy też nie łowiłem takich małych karpików. Uruchomiłem następne przeciąganie liny. O, 4% baterii. Ciekawe, czy wystarczy do końca tego holu. Ten już jest z tych większych. Także nawet się zastanawiałem, czy z klipa go nie odpinać. Branie po 5 minutach. Nawet już się zastanawiałem, czy nie przerzucić zestawu. Ale jest rybka. Też mam taki zamiar, żeby po tej rybie zmienić podajnik na mniejszy. Żeby z tej Elki zejść na M-kę. Tak jak wspominałem, tak mi się wydaje, że ta M-ka to będzie tutaj najlepiej chodzić. Zobaczę, sprawdzę, no bo to dla tych, którzy nie wiedzą, no wielkość podajnika to jest porcja, którą podajemy jednorazowo w łowisko, więc im większy podajnik, tym większa porcja czy peletu, czy zanęty jest podawana w łowisko. I nieraz, gdy ryby są bardzo dobrze biorą, no to ta duża porcja jest dobra. Albo jak się zarzuca zestaw na bardzo długi czas, no też ta porcja duża jest dobra. Natomiast jeżeli brania są regularne i szybkie, to nieraz warto zastosować troszkę mniejszy podajnik, żeby tak jakby no nie przekarmiać tych ryb, żeby regularnie je holować, żeby było tak, że te ryby wręcz no już mają niewiele na tym dnie, czekają na tą naszą przynętę, podajemy im porcję peletu, czy tam zanęty, czy mieszanki peletu z zanętą i dosyć szybko następuje branie, bo tam w łowisku wytwarza się konkurencja. No to trzeba wyczuć, no to jest taka, powiedziałbym, jedna z najważniejszych rzeczy w wędkarstwie, właśnie wyczucie tego i to w każdej formie wędkowania, ile podać, co podać, jeszcze jaka spoistość, no bo to czy w federze, czy w spławiku to też ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście w metodzie też ma bardzo duże znaczenie, żeby nie zakleić tego tak, że podajnik brania mamy po 2 minutach, a podajnik nam puszcza na przykład po 5 i te karpie przypływają i mają przed sobą taką kochę, której nie mogą sforsować i nie mogą dotrwać do naszej przynęty. Nisko go próbuję tutaj holować. Bateria wysiadła, ale zdążyłem zmienić. Mam kolejną rybę. Jeden zarzut był na pusto. Ale jest nas... Ojejku. Będę musiał odpinać. Jeszcze żaden karp po zacięciu tak ostro nie chodził jak ten. A branie nie było jakieś bardzo mocne. Ciekawi mnie, co to za ryba będzie. Brał jak mały, a walczy jak duży. Skręcił na prawo do kolegi tutaj, ale mój sąsiad dosyć blisko łowi. Więc mam nadzieję, że nie zaplączę się w zestawie. A jak na dzisiejsze warunki, to ładna ryba. Przynajmniej tak na razie wygląda. Chyba że to jest jakaś podpięta ryba. No nie wiem, dlaczego tak walczy dziko. Przy tak delikatnym braniu. Ryba idzie do ciebie, wiesz? Jak będziesz miał jakieś tam obciery, to nie tnij, proszę. Chyba nawet przeszła tam dalej. No mocno w prawo poszła ta ryba. Bardzo mocno w prawo. Przepłynęła na pewno tego kolegę. Mam nadzieję, że górą ściągnę ten zestaw. Z rybą oczywiście. Ryba na pewno jest za tobą, wiesz? Znaczy nie zwijaj. Ja postaram się ją górą jakoś przeciągnąć.
Jakiś narowisty się trafił. No, wydaje mi się, że to będzie podpięta ryba, bo walczy naprawdę bardzo dziwnie. Nie chcę minąć mojego sąsiada, nie chcę mu się zaplątać w zestaw. O matko, teraz to blisko brzegu poszło, idzie dnem. No nie, chyba w pysku ma teraz, tak jak mi się wydawało. Czyli taki najbardziej waleczny z tych. Nie, właśnie, chyba nie. Tak idzie jak spory, a... O nie, no większy zdecydowanie. Pełnołuski karp, teraz go zobaczyłem. No ale to, no jak na te warunki, jakby takie brały, to w ogóle rewelacja. Dlatego taki przestój miałem być, może te większe ryby wpłynęły w łowisko. No nie, no piękna ryba. To taki dobrze ponad 3 kg. Piękna. Tak jak mówię, na dzisiejsze warunki to jest naprawdę super ryba. Muszę sobie tu porządek z żyłką zrobić, bo coś mi się tutaj złego wydarzyło z żyłką na kołowrotku. Ojejku, co tu się wydarzyło? Dobra, tu sytuacja opanowana. Na szczytówce zaplątane, ale to na razie, mam nadzieję, nie będzie przeszkadzać. Dobra, ryba odhaczona, szczytówka naprawiona. Zabezpieczę przynętę, bo to może nastąpić branie. Jakbym wrzucił do wody, spróbuję Wam tą rybę pokazać, bo naprawdę jest piękna ryba. W ogóle ładny karp. Taki trochę spięty. Muszę sobie tutaj taki bezpiecznik w postaci tego podbieraka między nogami zrobić. Zobaczcie, piękny karp. Ryba do siatki. Już wiem, dlaczego ten karp tak walczył. Bo po prostu w porównaniu do tych poprzednich to jest duży. Tutaj mój sąsiad za krzakiem też ostro idzie. Także mam motywację, żeby trochę lepiej, trochę bardziej, żeby nie odpuścić. Co ciekawe, ładne te karpie ma. Nie ma tych jednego, chyba żadnego pierożka nie miał. A też ma chyba 4 karpie, więc myślę, że prowadzi ze mną. Także muszę się skupić i liczyć na to, że będą brały właśnie te większe karpie. No i w międzyczasie pilnować tego łowiska bliżej, donęcać. No bo skoro on łowi tutaj blisko, to być może one i podejdą na taki dystans, nie wiem, 10, nie wiem, 12 metrów od brzegu, mniej więcej nęca tymi białymi robakami i kukurydzą, więc może te ryby tutaj się nakręcą później i na tą bliską linię też mi przyjdą. Naprawdę to już niedługo powinienem spróbować tego łowienia tutaj blisko. Ale miałem teraz akcję, powiem Wam, że trochę przespałem, bo nie było brania, zacząłem się rozglądać i tylko usłyszałem jeden wielki szum. Całe szczęście, że miałem dolnik zabezpieczony, bo bym stracił wędkę. Już wędka była wyprostowana. Naprawdę niewiele brakowało, żeby ryba mi zabrała. Znowu jest ładna ryba, to jest fajne. Tym razem ryba idzie na lewą stronę. Tamta szła na prawą, ta idzie na lewą. Teraz do Ciebie poszła. Dobra, chyba wyszła już mi z łowiska sąsiada. Mam ją tutaj u siebie. Tak, za każdym razem jak holuję jakąś większą rybę, to podziwiam ujęcie tego wędziska. Nie wiem, już 6. czy 7. rok łowię tymi wędziskami. To jest kij Monster X
11 stóp, ale i 10 i 9, te 3 długości 9, 10, 11 to są świetne wędziska. 9 do bombki, 10 metodę na bliskim dystansie, a 11 powiedzmy tak bezpiecznie do 50 metra. To nie jest jakiś duży karpat, tak? Zabrał kija. Taki z tych kilowych pierożków. Mam nadzieję, że kilowych, może nie mieć nawet kilograma, bo to taki też jest grubiutki, ale króciutki. Korci mnie, żeby tutaj blisko zarzucić ten zestaw, więc ten sam zestaw wezmę. Aż przygotuję metodę. Mój sąsiad łowi też na metodę, on dosyć blisko łowi, więc spróbuję już to miejsce, które nęcę. Akurat tutaj po lewej stronie sąsiedzi łowią na bombkę, ale nie widziałem, żeby teraz mieli branie. Sąsiad po prawej łowi na metodę. Więc ja tej metody spróbuję tutaj. Nie wiem, na jaką odległość zarzucić, bo nie mam tutaj zaznaczonej odległości na klipie, natomiast pójdę trochę na cwaniaka, czyli wezmę robaki. Strzelę tymi robakami. Mniej więcej zobaczę, jak one lecą. No dobra, to już wiem. I w to miejsce, kawałek dalej nawet zarzucę zestaw. Super, myślę, że to jest dobra odległość. Nawet tą odległość wezmę marker i sobie zaznaczę na żyłce tym markerem. Więc już następny raz będę miał troszkę łatwiej, żeby trafiać w to miejsce. Dobra, żyłka zaznaczona mniej więcej na odcinku, myślę tak 30 cm przy kołowrotku. Będę miał łatwo, żeby trafić później w to miejsce. Podczas łowienia na bombkę staram się skupiać na tym łowieniu. Często, gdy poluje się właśnie tutaj blisko brzegu, to poluje się na duże ryby. Więc warto dłużej też przetrzymać zestaw. Natomiast też warto obserwować to, co się dzieje z żyłką, bo jakieś obcierki, czy jakieś tam spławy na wodzie, no to mogą świadczyć o tym, że w łowisku jest jakaś ryba. No jeżeli przypłynie duża ryba, ona nie ma konkurencji w łowisku, no to wtedy ona sobie spokojnie, powoli żeruje. No i trzeba po prostu jej dać czas, żeby trafiła na tą przynętę, którą przygotowaliśmy. Jeżeli, nie wiem, nęcimy peletem, czy kukurydzą, czy tak jak ja teraz białymi robakami, no to nastąpiło szybkie branie. Ale to pierożek jest. No ale branie jest po 2 minutach. O, nie taki pierożek. Oj, to ładna ryba będzie chyba. Na razie nie odzyskałem ani kawałka tej żyłki, która była zarzucona. Od razu poszła. O, spadła. Spadła. Tak, tak. Trąciła Ci o żyłkę, bo takie czułem. Kurczę, no tak narowista ryba była. Taka elektryczna. Przeszła do sąsiada troszkę chyba za mocno ją przytrzymałem. No ale nic, no, wypłynęła z łowiska. Mam nadzieję, że nie spłoszy kolejnych ryb. Mam zaznaczone to, co powiedziałem. Mam zaznaczone na żyłce mniej więcej odległość łowienia. Branie nastąpiło szybko, więc mogę przypuszczać, że ta odległość przeze mnie została dobrze zaznaczona. Super. Teraz zarzuciłem, myślę, z 70 cm dalej, bo widzę ten znacznik za drugą przelotką, czy tam przy drugiej przelotce. No nic, no to oznacza, że tutaj już te ryby
też w tym moim łowisku żerują. Trzeba im dodawać przynęt. No i liczyć na to, że będą regularnie brały. Wcale nie trzeba będzie się zmagać z odległością, długo holować. Mam nadzieję tylko, że będę skuteczny w holu, bo to jest niezwykle ważne. Na razie łowię na metodę, ale będzie trzeba też sprawdzić zestaw z bombką. Być może większy wafter, albo nawet kukurydza, czy ze 2 kukurydze. Przecież tą kukurydzę tutaj podaję w łowisku. Może białe robaki, pęczek białych. Także jeszcze parę rzeczy do rozwiązania jest. No teraz to miałem branie atomowe. Znowu kija mi porwało, ale zabezpieczam dolnik. Więc branie po niecałych 4 minutach. Odjazd myślę na jakieś 10 metrów. Dobrze, że troszkę miałem poluzowany ten hamulec, więc nie zabrało tego kija. I ryba też jest większa. Takie mam wrażenie, że tutaj bliżej brzegu większe te ryby się trafiają niż tam dalej. Brania są bardziej regularne, więc muszę dobrze pilnować tego donęcania łowiska. Tak jakby to rybom pasuje, te białe robaki. Jak na razie, no 2 zarzuty, 2 szybkie brania. Rybom pasują te białe robaki, kukurydza. Teraz trzeba je skutecznie tylko odławiać i pilnować, żeby cały czas coś tam w łowisku było, żeby nie zgubić rytmu. Hol jest dużo szybszy niż z 40 metrów, no bo zarzucam zestaw, nie wiem, być może na 15 metr. Po odjeździe to liczyłem na jakąś taką 6, 7, taka jazda była, to ryba nie jest jakaś okazała, tylko waleczna. Pełno łuski, dlatego taki waleczny. Zabezpieczenie dolnika to jest bardzo ważny temat przy tych braniach. I poluzowanie hamulca oczywiście. Druga kwestia. Dobra, licznik zerowany, ryba już odhaczona, więc można donęcić to łowisko. Tak jednorazowo podaję 3 mieszki, takie troszkę ponad połowę, z białymi robakami. Tych robaków jest tam, nie wiem, za 30 na pewno. Dosyć dużo tych białych robaków. One jak siadają na wodzie, to taki fajny odgłos dają. Do tego stopnia, że i kaczki mi tu wpłynęły. I do tego takie 2 strzały po pół mieszka kukurydzą. Muszę chyba zaprzestać, bo niestety kaczki mi wpłynęły. Żeby mi tylko do głowy nie przyszło, żeby do dna nurkować. Kiedyś miałem takie zawody, że jak mi przypłynęły kaczki, to mi ze 40 parę minut stały w łowisku kuprami w górę i wyżerały wszystko to, co przygotowałem sobie do łowienia. Niestety sąsiedzi łowili rybę, a ja nie mogłem złowić ryby, bo kaczki i to nurkowały. Jak się później okazało, to miałem jedno z najpłytszych miejsc w tamtym miejscu i niestety no to było takie miejsce, które było atrakcyjne dla tych kaczek. O, jest kolejna ryba. Także dzieje się. Tu się dzieje. Branie po niecałych 2 minutach. Donęcać, pilnować i łowić. Co ciekawe, łowię troszkę dalej niż nęcę. To moje pole nęcenia jest bliżej. A tu, gdzie łowię, podaję podajnik troszkę dalej. Myślę, że to jest 1,5–2 metry za miejsce nęcenia. No i te ryby biorą. No. Ciekawy jestem, czy na przykład w tym polu nęcenia tam będą bardzo często się tak zdarza, że są małe ryby, natomiast na obrzeżu ustawiają się te troszkę większe. Dlatego tak zacząłem łowić i na razie to przynosi efekt, więc nie będę tego zmieniał. Oczywiście te karpiki to nie są jakieś duże, no jakby brały te trójki, no to już bym miał naprawdę grubo w siatce. Ej, następny spadł, niestety.
Słabe te pyski mają te rybki. Się wypinają. O, nareszcie chyba bardziej konkretna ryba. Takie szarpnięcia konkretne są. To jest takie już ryba taka prawdziwa z bliskiej linii. Dostojne, mocne. Szarpnięcia łbem, nie takie elektryczne. Branie po 5 minutach, więc też taki czas bardzo przyzwoity. Pięknie ta ryba walczy, pięknie walczy, wędkę wygina. Fajnie też, bo nie ma, to nie są takie szarpnięcia, tak jak tamtych małych ryb, takie i wariuje jak, nie wiem, tylko takie bardziej stateczne, ale mocniejsze pociągnięcia. Kurde, spadła, no co za łowienie dzisiaj, to jest tragedia. 6 ryb w siatce, 4 w wodzie i teraz to ładne, no. Strasznie irytujące to łowienie jest, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem, o co tutaj chodzi. 11-stopowym wędziskiem, który łowiłem tam dalej, on jest troszkę bardziej sztywny. Może powinienem sięgnąć po 10-stopowy kij, który bardziej jeszcze się wygina, chociaż ten bardzo ładnie się wygina przy tej rybie, szczególnie, bo to wydaje mi się, że to była jak na te warunki ładna ryba, chociaż ani razu jej nie widziałem, ale wyglądała na największą z tych, co dzisiaj miałem, więc myślę, że mogła mieć, nie wiem, 5-6 kg. No ale skuteczność dzisiaj to jakaś jest tragedia, to aż wstyd o tym mówić, no. Teraz zawiał wiatr, który mi prawie w twarz strzelił kukurydzą. Ja nie wiem, co się dzieje z tym wiatrem. Raz z prawej, raz z lewej, raz z przodu. Coś nad tą Polską złego przechodzi, jakieś fronty. Bo cały czas coś wieje, te drzewa się tylko kołyszą, chmury się przewalają. Ale jest kolejna ryba, kurczę, no. To wygląda na mniejszą, ale branie minuta 30. No nic, trzeba odławiać ile się da i nie pamiętać o tych spadach, bo to tylko niepotrzebnie w głowie miesza. Chociaż pewnie na zawodach wyższej rangi już bardziej wkurzony bym był niż teraz. No tutaj powiedzmy zawody są o czapkę śliwek takie komercyjne, natomiast no to jest niedopuszczalne, żeby aż tyle ryb gubić. Tak, zarzucę zestaw i przygotuję sobie tą 10-stopową wędkę. Będzie mi wygodniej i będę mógł bliżej do podbieraka podciągnąć rybę. Ona będzie się mocniej wyginać, a zarzucam bardzo blisko, więc niepotrzebna mi jest długa wędka. No strasznie elektryczne te rybki są, o matko. Cały czas też sprawdzam przynętę. Zobaczcie, teraz branie nastąpiło na białego. Najszybciej, zdecydowanie dzisiaj najszybsze branie. Także będę się tego trzymał. A do podajnika pelet. Proste łowienie, wafter, pelet. Staram się oczywiście celnie nęcić, ale i wiatr, i samo nęcenie procent, no to nie jest takie idealne, precyzyjne nęcenie. Rozstrzał jest, więc przez to albo dzięki temu, jak kto woli, na dnie się robi dosyć duże pole, na którym ryby mogą żerować.
No i to bywa bardzo dobre, bo można sobie wyobrazić sytuację, że gdy, nie wiem, zanęcone jest jakieś wąskie poletko, a wpłynie dużo ryb, no to one tam nie mają jakoś takiej swobody żerowania. Natomiast jak gdzieś na tym dnie są usiane właśnie przynęty, no to ryby aktywnie poszukują pożywienia w łowisku. Tak mi się wydaje, że to tak działa. No i w pewnym momencie natrafiają na tą naszą kubkę peletu z przynętą, która jest dla nich atrakcyjna, i następuje branie. Na razie w siatce mam 7 ryb. No nie jestem dumny ze swojej skuteczności, bo mogłem mieć 13. Minęły niecałe 2 godziny zawodów. Zawody trwają 6 godzin. Także dopiero 1/3 za mną. Mam nadzieję, że jak się lepiej dopasuje, a te karpie nadal będą tutaj żerowały, no to będę mógł i regularnie, i skutecznie te karpie łowić, a być może i z czasem przypłyną też większe ryby. No na to liczę. Dobra, nie było szybko, natomiast teraz już czekam dłużej. Nie nastąpiło branie. Odgłos wpadających robaków do wody jest taki bardzo subtelny, więc nie wiem, czy on jakieś wrażenie robi na rybach. Na pewno kukurydza albo pelet, no to jest odgłos, który jakoś lepiej na te ryby oddziaływuje. Wiatr jest po prostu tak nieprzewidywalny. Tak jak wspomniałem, siedzę tutaj w ciszy. Tylko z kawałeczek dalej ode mnie poleci przynęta i różne rzeczy się z tymi przynętami dzieją, a ja nie czuję tego, że jest wichura. Co jest bardzo dobre, bo nie marznę. Słyszałem, że wędkarze na drugim brzegu, no to tam mają na brzegu, czy tam na grobli co siedzą, no to mają wichurę. Muszą się zmagać z tym silnym wiatrem. My tutaj mamy troszkę takie miejsce osłonięte na tym naszym brzegu. Ale też często jest tak, że tam, gdzie wieje wiatr, to są ryby. Chociaż ja szczerze nie widziałem, żeby tam podbieraki po tej drugiej stronie chodziły, więc nie wiem do końca, czy tak jest. Że teraz to chyba podałem w miejsce, gdzie strzelam, czyli w miejsce nęcenia. Ciekawe, czy to od razu jest branie w tym miejscu. Także być może ja tam za daleko zarzucałem ten zestaw. O, jesiotra mam. Niestety jesiotry się nie liczą. O, wypiął się. Ale numer, czyli w tym łowisku nęconym, tam żerują sobie jesiotry. A karpie być może stoją na obrzeżu i czekają na swój moment. Na okruchy z pańskiego stołu, więc troszkę dalej zarzuciłem. Teraz myślę, że to jest taka dobra już odległość, taka jak wcześniej miałem. Więc też sobie ją zaznaczę tutaj markerkiem. Nie wiem, to chyba mam jesiotry w łowisku. Nie wiem, to tak jak obcierka wyglądało. Znowu mi ta szczytówka chodziła. Więc nie wiem, czy nie będę musiał uciekać z tego łowiska, no bo tak jak wspomniałem, jesiotry się nie liczą. A wygląda na to, że są w tym łowisku. Albo jeszcze dalej muszę zarzucać. Poza tą strefę. Wydaje mi się, że wyszedłem poza strefę nęcenia, ale być może się pomyliłem. No ale łowisko cały czas nęcę. No skoro to dawało ryby, to być może to jest dobry sposób, żeby trzymać te jesiotry tutaj na dystans, żeby nie wpływały w to miejsce, gdzie chcę łowić karpie. Karpie czują, że jest jedzenie, nie mogą wpłynąć i czekają przy drzwiach, a ja muszę pod te drzwi podać moją przynętę. No popsuło mi się bardzo to łowienie. Ojejku, co to jest? Popsuło mi się w tym sensie, że tutaj na tym bliskim dystansie po tych regularnie biorących karpiach wziął mi jesiotr. Później miałem jeszcze obcierki takie jesiotrowe. No i to był koniec. Myślę, że za 30 parę minut straciłem tutaj
pod brzegiem. Nic się nie działo. Donącałem to łowisko, nie było żadnych obcierek, nie było brań. I postanowiłem wrócić do tego dalszego dystansu i w drugim zarzucie już po 2 minutach nastąpiło branie i mam karpia. Wygląda na ładnego. A jaka to będzie ryba, to zobaczymy. Niestety nie chce walczyć w linii, tylko idzie trochę do sąsiada z lewej strony. Całe szczęście, że sąsiad łowi blisko na bombkę, więc na razie nie ma ryzyka kolizji. Ciekawe, czy to będzie duża ryba, bo tak walczy dosyć ostro, ale nie ma takich gwałtownych jakichś szarpnięć. Teraz te duże ryby to takie mają mocne szarpnięcia pyskiem i wtedy można od razu zobaczyć, że to jest duża ryba. Ta ryba to na razie tak się zachowuje, jakby była albo podpięta, albo nie wiem, gdzieś tak zawinięta. Gdzieś za płetwę. No ciężko tą rybę tu przyciągnąć, jakoś tak się nie daje. Dziwnie to wygląda. Może znowu taki będzie pełnołuski łobuziak. Oby nie! Koledzy już mnie tu biorą pod włos, że to może być jesiotr. Mam nadzieję, że to nie będzie jesiotr, bo jesiotry są dzisiaj wypuszczane. A ryba walczy zacnie, no. Więc jakby kolejny taki ze 3 kg się trafił, to było dobrze, bo tutaj już w sektorze padła taka ryba z 6 kg. Mój sąsiad cały czas też odławia. Nie wiem, jakie to są ryby, bo mam go za krzakiem i tak staram się nie skupić na sobie. Ale co jakiś czas widzę i słyszę ten podbierak z boku, więc tam się odbywa też podbieranie. Ten walczy dosyć mocno, no jak na te ryby, co dzisiaj się tu łowi, na te nieduże w sumie karpiki. Więc cały czas mam nadzieję, że to będzie taka ryba, która no, powiększy tą średnią dzisiejszą. Już widzę węzeł łączący strzałówkę z żyłką. Ta ryba tutaj coraz mocniej zaczyna chodzić. Nie chcę, żeby się chlapała przy powierzchni, bo to zawsze sprzyja, żeby ta ryba pozbyła się haczyka. Trzymam wędkę dosyć nisko nad wodą. O, tutaj w trzciny próbuję wpłynąć. Tutaj takie mam po prawej stronie wystające trzcinki. To chyba może być ładna ryba. Tylko ciekawe, czy to będzie zapysk, czy podczepiona. Dziwnie walczy, muszę przyznać. Tu kółka kręci. Zamieszanie w wodzie robi. No, wygląda niestety na podpiętą. No, takie ryby też się liczą na zawodach, ale holik trwa trochę dłużej. No i niestety też się wypinają. Chociaż nie, ta wygląda, tak mi teraz się błysnęła, jakby miała w pysku i to by była ładna ryba. Aj, jest w pysku, ale ma za tą płetwę taką uszkodzoną grzbietową, ma zaczepioną żyłkę. Dlatego to tak wygląda. Przynętę ma w pysku, ale zabrała na grzbiet resztę żyłki. Czy już się uwolniła? Chyba tak. Tak, już ma bezpośrednio w pysku. No, ale to jest ładny karp na dzisiejsze warunki. To jest piękna ryba. Także trzeba poszanować. Jeszcze tutaj końcówkę. On nie chce się dać tutaj podciągnąć tak łatwo. No, musi być zmęczony już. O, jeszcze ostatni raz odjechał.
No dobra, 4 kilo do podbieraka trafiło. Także nawet troszkę, oj, to solidna ryba jest. Największa dzisiaj. O, muszę pionowo dać. 4 kilo spokojnie. Dobra, ryba uwolniona. Spróbuję Wam ją zaprezentować. Nie wiem, jak to wyjdzie. Taka rybka. Na dzisiejsze warunki to jest naprawdę rewelacja. No dobra, ruszyło coś się, bo tak jak mówię, no miałem z pół godziny przerwy. Kurczę, nic się nie działo w tym czasie. Takie jałowe to łowienie było. Zdążyłem też w międzyczasie zanęcić szklanką to łowisko, taki blisko brzegu. Przygotowałem praktycznie samą zanętę, dałem tam odrobinę peletu jasnego, parę ziarenek kukurydzy, parę białych robaków, dosyć mokra taka ta zanęta, taka, żeby jak ten koszyk dotarł do powierzchni, to żeby w postaci smugi opadło to na dno i tak zanęciłem chyba ze 4 koszyczki. 5 metrów od brzegu, więc zerkam sobie w to miejsce. Nie przed sobą, troszkę na lewo, żeby, nie wiem, tak sobie myślę, to moje podbieranie, czy coś tam się zadziało, ale to chyba wiatr tym razem. Żebym przy podbieraniu, czy nie wiem, to gdzie żyłka wchodzi do wody, no żeby tam gdzieś tych dużych ryb, jakby tutaj blisko brzegu przyszły, nie spłoszyć. Dlatego delikatnie się odsunąłem w lewą stronę. Ciekawe, czy dane mi będzie w ogóle tu zarzucić zestaw i coś z tego będzie, ale no mam przygotowane łowisko, jakby ryba włączyła wiry w wodzie, to będzie dla mnie sygnał, że coś wartego uwagi tutaj przypłynęło i warto zarzucić przynętę i poświęcić chwilę czasu, żeby zapolować na tą większą rybę. Musiałem trochę przystopować ze strzelaniem tych robaków, bo tak ofensywnie szedłem, żebym praktycznie wszystko wystrzelał. Myślę, w 2 godziny spokojnie bym to wystrzelał, więc teraz już po 2 mieszki strzelam. Dobrze? O, to ja daleko będę. Duża ryba jest znowu. Być może to łowienie blisko brzegu nie ma sensu, kurczę. Parę ryb tutaj złowiłem, podpaliłem się, a tam jest ładna ryba następna. Jeszcze nie odzyskałem nic z plecionki, więc tak cały czas, plecionki, żyłki, więc cały czas mam stres, żeby ta ryba do klipa nie dojechała. Sąsiad widzę na bombkę, miał rybę. Ojej. No idzie tam na tym pełnym dystansie, nie chce tutaj się zbliżyć do brzegu, a wydaje mi się, że to też będzie ładna ryba. To jest dobre łowienie, bo to branie nastąpiło po mniej więcej 3,5 minucie. To też jest bardzo dobry czas. Sąsiad wyciągnął rybę, więc mam tam dosyć troszkę wolnego pola, ale ryba mi cały czas tam chce odjechać. No, walecznego karpia trafiłem, albo bardzo dużego. Nie chcę się dać do brzegu scholować. No, mam komfort teraz, że sąsiad wyciągnął zestaw i go nie zaczepię, ale zaraz pewnie zarzuci swój zestaw. Może się wstrzyma przez chwilę, bo ta ryba teraz jest tutaj gdzieś w jego strefie. No tak, zdecydowanie nawet minęła go. Mam nadzieję, że mam chwilę, żeby ściągnąć zestaw. Dobra, mam rybę już tu pod nogami. Sąsiad mi wyświadczył przysługę, bo chwilę poczekał, żeby nie zarzucać zestawu. Mam nadzieję, że ta ryba nie będzie jakoś ostro chodzić, bo tak jest zapięta, widziałem za końcówkę. Nie chciałbym jej stracić po tak długim holu. A ryba jest dosyć smukła, ale myślę, że ze 2 kg będzie miała. Nie największa, ale to może się przydać ta waga. Za dużo tych ryb dzisiaj zgubiłem. No dobra. Zobaczcie, jaka smukła torpeda.
Mimo tego, że łowię tam dalej, cały czas pamiętam o donęcaniu tego łowiska tutaj blisko brzegu. Czyli takie donęcanie to taka dwojaką funkcję. No, po pierwsze i najważniejsze, że no, próbuję sobie zbudować tutaj łowisko, żeby z tego łowiska skorzystać w chwili, gdy tam jakoś to łowienie będzie gorsze. No ale z drugiej strony też w jakiś sposób myślę, że robię konkurencję swojemu sąsiadowi, który też w miarę blisko łowi. Więc część z tych ryb, które mogłyby tam u niego żerować, po prostu zostaje tutaj w tym moim nęcanym stanowisku, więc to tak w dwie strony to działa. Otworzyłem 2 puszki kukurydzy. Myślę, że już 1,5 puszki wystrzelałem. Dlatego pewnie jeszcze otworzę 3. puchę. 2 szybkie ryby były tam z tego dużego dystansu i teraz zrobiła się cisza. Także nie wiem, co o tym myśleć. Już miałem nadzieję, że w miarę regularnie te ryby będą brały. Nic nie zmieniłem. Ta sama przynęta, ten sam podajnik. Może wpłynęła jakaś większa ryba. Ale myślę, więcej niż 6 minut nie będę czekał, bo większość tych brań to było do 5 minuty. Jeszcze za chłodno jest i osy się nie pojawiły. Normalnie, gdy mam, tak jak dzisiaj mam kukurydzę z tym sosem z tej kukurydzy w pudełku, no to miałbym tutaj pełno os latem. Dlatego często też kukurydzę sobie płuczę przed podawaniem w łowisku. Wtedy nie mam wszystkiego zaklejonego tym słodkim syropem. Ale dzisiaj tak na szybko nie przepłukałem tej kukurydzy i na razie mi to nie przeszkadza. Nie ma os, jakoś tak bardzo nie zaklejony jestem. Mam tutaj wodę, w której mogę umyć ręce, także jest ok. Bardziej mnie martwi to, że nie ma brania. To już prawie 6 minut minęło, a jest cisza. 30 sekund zostawię i jak się nic nie wydarzy, to przerzucę zestaw. Sorry. Tym razem to nieduże będzie. Ale grosz do grosza i siatka zostanie zbudowana. Już tutaj w siatce mam 9 ryb. Co to? Jakiś narowisty się trafił. Młody źrebaczek. Idzie do brzegu, ale tak po skosie do sąsiada. Parę metrów dosyć szybko odzyskałem. Ale to nieduża ryba jest, dlatego tak. Ojejku, jeszcze się wypił. No dzisiaj te wypięcia tych ryb to są tragiczne, ale muszę wam powiedzieć, że te ryby mają tak zniszczone te pyski. Ja nie wiem, jakimi ludzie haczykami tutaj łowią, jakim sprzętem, że tak rybom niszczą ten pysk. Zwiększę podajnik, bo teraz miałem mały podajnik, ale wziąłem dużą foremkę i dużo więcej tego peletu nabiłem, więc być może to też ma znaczenie, żeby troszkę więcej jednak tego towaru podawać. Być może te ryby trochę żarłoczne są, pomimo tych takich zmian pogodowych, które teraz w ostatnich dniach były. Teraz dałem też tą czerwoną czapeczkę z pikantnej kiełbasy. No to mamy blisko ryba siebie. No. Dobra, moja chyba odpłynęła, bo tam była blisko. Adam mówi, że nami kawałek ogona. Jeden zapyć, drugi za ogon. Do końca została już godzina 20. Myślę, dobre 30 minut łowię na bombkę i to łowienie jest, myślę, teraz bardzo dobre. Na metodę parę ryb złowiłem i tam siadło. Zacząłem tę bombkę mocniej wławiać. Znaczy bombkę, najpierw metodą tam w tamtym miejscu. Nie było to dobrą wyspą, były bombkę i od tamtego czasu się zaczęło.
Z tą bombką daje mi ryby, młode regularnie. Nie są to duże ryby, co prawda. To na tym bombku są duże ryby, to nie są duże. Zagrania są też regularne. Mieliśmy tu 2,34, ale sprawy mam rybę tutaj formowanie, więc brania są do 5 minut. Nie zapięte. Ale jest świat. Dobrze. Ładno. No teraz będzie chyba ładnie. Tak, bo janki, a tego z podbiera powinien chcieć. Zobaczcie tam. Drugie tyle jest w podbierach. Pełno takiego. $25,200. No, gotowy? Czekajcie, tego ładnego może tu wezmę, taki jeden jest o. Dał nura. 48 kg? 48 kg mniej więcej, z tym, że 47. nie wiem czy czy była tarowana ta 47, 250 metrów. Jedna tara jest odjęta. 47 250. Jedna tara jest tylko ważona. Adam, Na rywalizację. małe ryby to ja u niego widziałem. Kilka słów podsumowania po zawodach. Miałem ponad 47 kg, ale nie wygrałem sektora, jak się okazuje. Na pierwszym stanowisku stał Zbyszek Turek i złowił 1,5 kg z tego, co kojarzę, ode mnie więcej. I wygrał sektor i wygrał też całe zawody, więc Zbyszku gratulacje. Świetna forma. Ja byłem drugi w sektorze, a że były 3 sektory, miałem najlepszą dwójkę, więc w całych zawodach w generalce zająłem 4. miejsce. Ale to była świetna zabawa, zresztą jak zwykle spotkanie z kolegami z koła 29 w Kobyłce to zawsze jest świetna zabawa, więc jeśli szukacie koła wędkarskiego, zapraszam, nie będziecie zawiedzeni. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym filmie.